Cześć! Witam Was w nieplanowanym i niezapowiadanym filmie. Filmie takim dodatkowym, który wyszedł z powodu tego, co przede mną leży. I ja dzisiaj będę z Wami większość otwierała, część mam otworzonych, a dlaczego? No to też tam Wam wszystko powiem. W każdym razie dzisiejszy haul to jest spełnienie moich marzeń. To znaczy, że wszystko to, co dziś otworzę, nie wszystko, ale większość, co dziś otworzę, to jest po prostu, to są takie rzeczy, które bardzo chciałam mieć w kolekcji. No i o tym wszystkim Wam też opowiem, a przy okazji Kasia i Zuzia zadały dodatkowe pytania, a w związku z tym, że ja już nagrałam film, to odpowiem też na te pytanie, które mi zadały. No i jak na to patrzę, to jestem i w szoku, i szczęśliwa. Nie mogę się doczekać, kiedy to otworzę. I powąchamy w ogóle to. Zapraszam. Słuchajcie, zapraszam Was w ogóle na ten film pytania i odpowiedzi, który będzie, głównie dlatego, że tam pojawiło się pytanie odnośnie tego, czy ja mam nieograniczony budżet na perfumy. Dlaczego o tym wspominam? Bo to, co zobaczycie, może Was trochę ściąć. I chciałam w ogóle jeszcze powiedzieć, że jestem w totalnym szoku, ile miałam pracy, ile odlewek zrobiłam i robię nadal dla Was po filmie z kolekcją perfum. No jak się domyślacie, ja ten haul robię dlatego, że ta kolekcja się mocno powiększy. W związku z tym, to co dzisiaj Wam pokażę, to z czym mogę się z Wami podzielić, dopisałam do listy perfum i wyślę to wszystkim osobom, tę listę zaktualizowaną, które mnie prosiły które wcześniej mnie prosiły o listę. Oczywiście otrzymały i większość już pozamawiała i tak dalej, ale ja po prostu Wam jeszcze doślę nową listę. Chyba że nie chcecie, no to po prostu w komentarzu mi napiszcie, że mam nie dosyłać. I zobaczmy, co tu się dzieje, ponieważ ja dzisiaj Wam też już tak zbiorczo pokażę. Tamten film był wcześniej nagrywany, kolekcja perfum, i te, które dostałam na Dzień Kobiet, ich tam nie ma, więc ja pokażę je dzisiaj już tak zbiorczo. No i na dzień dzisiejszy to jest już wszystko. No i dobra, i zaczynajmy, słuchajcie. To tak. To może zacznę od tego Fugazi właśnie Sugar Daddy. Ci, co post widzieli i na Instagramie, to wiedzą, że ja to dostałam od Wojtka. Sama sobie wybrałam w Mood Stand barze na miejscu i no, ten zapach jest naprawdę przepiękny. W ogóle marka Fugazi była w planach, żeby ją mieć w kolekcji i to nie jest jedyny zapach, bo słuchajcie, nie wiem, ale pudełko chyba wyrzuciłam. Będę wyrzucała za siebie. Pudełko chyba wyrzuciłam, wiecie, od tego drugiego zapachu. Nie wiem, jak to się stało. Kupiłam sobie jeszcze drugi, bo tam testowałam na miejscu też zapach Thirsty. I to jest świeżak. Nie wiem, jak to się stało, że świeżak kupiłam. Nie planuję kupować świeżaków, chociaż jest kilka, które jednak kupiłam. Ale to jest świeżak, ale inny. To jest świeżak taki cierpki. Coś właśnie takiego w stylu takiej cierpkości w Kenzo Homme. Taka cierpkość jak Versace Crystal Noir trochę jak właśnie w Rabanne Fabulous Me. To jest taka niby świeżość, ale właśnie przełamana, którą ja uwielbiam. Ja się świetnie w tym czuję. Więc mam dwa flakony, jak widać, Fugazi. Dalej przejdźmy może do tego, że też kupiłam ubytkowe flakony.
I tak, ubytkowy flakon mam Tamin i też wąchałam te Tamin tam na miejscu, więc jak się nadarzyła okazja, że dziewczyna na grupie sprzedawała, to jest akurat zapach Peregrina, to postanowiłam go kupić. I tu nie ma dużo, ale uwierzcie mi, że mi to na bardzo długo wystarczy. A najfajniejsze jest to, że tę markę mam w kolekcji. Korek jest taki magnesowy, przykręcany. Zapach jest przepiękny, jest trochę słodki, ale też świeży, jakby z delikatną jakąś figą, ale nawet nie wiem, czy to jest w składzie figa. Troszkę jakby jakichś nut gurmandowych, ale on generalnie nie ma za bardzo wydźwięku gurmandowego. Piękny zapach, jeszcze przeze mnie nieużywany, ale nie omieszkam. Bardzo się cieszę, że ta Min, z tego, jeżeli mnie oglądaliście w tamtym roku, to wiecie, że ta marka była na moim radarze, bardzo chciałam coś z tej marki mieć. Udało się kupić flakon ubytkowy naprawdę za bardzo małe pieniądze, z czego się bardzo cieszę. Kupiłam też flakon ubytkowy i to się stało, ponieważ dostałam w Mood & Barze do zakupu w Mood & Barze na miejscu i też online, jak kupujecie, dostajecie 5 próbek. No i właśnie jedną z tych próbek było to Mise en Cire Treasure. Już niektórym z Was polecałam ten zapach, jeżeli szukacie czegoś bardzo eleganckiego, bo to jest zapach bardzo elegancki i jeżeli szukacie zapachów ogoniastych, to jest zapach bardzo ogoniasty. To jest niesamowity zapach. Ja się w nim zakochałam i jak tylko zobaczyłam, że ten zapach jest dostępny jako właśnie flakon ubytkowy, a one są drogie, to nie mogłam się oprzeć po prostu. No i ten zapach jest niezwykle kobiecy, jest też taki trochę skręcający, niby świeży, ale też delikatnie słodki, taki wielowymiarowy, ale bardzo podkreślający kobiecość. Niesamowity, bardzo się cieszę, że go mam, to jest ubytkowy, ale jak widzicie, dużo go mam, także super. Jeżeli chodzi jeszcze o flakon ubytkowy, to już pójdę tym tropem tych flakonów ubytkowych, a zaraz jeszcze pokażę, bo jeszcze jeden zapach na Dzień Kobiet dostałam. Ja jestem dzisiaj bardzo poważna, bo to, co przede mną leży, jest bardzo poważne. Słuchajcie, udało mi się dorwać, zaraz Wam opowiem całą historię, ale to jest Lancome butikowa flaszka Absolute Rose or Die. I to jest, nie mam pojęcia co, to dopiero co do mnie przyszło, jeszcze tego nie wąchałam. Sprawa jest z tym zapachem taka, że na grupie była licytacja tego flakonu. O Jezu, piękny. Oj, spodoba mi się, bardzo. Była licytacja tego flakonu i normalnie całe te perfumy oczywiście kosztują tam 1200 zł. Ale wiecie, ja nie mam parcia, żeby mieć cały zapach, za to buteleczkę wylicytowałam ją za 220, gdzie miałam zaplanowane, że nie zapłacę za nią więcej niż 250. Biorąc pod uwagę, ile tu jest płynu, bo myślę, że tu jest 40 może mililitrów, tak myślę mniej więcej, to jestem bardzo zadowolona i uważam, że zrobiłam deal życia. I jaki by ten zapach nie był, bo w ciemno go licytowałam. No, ale jest piękny. Trochę dosyć taki świeży, no zobaczymy. Zobaczymy, potestuję. Póki co ta róża chyba tu jest bardziej może taka mydlana, ale ja też mam idola mydlanego, który mi nie przeszkadza. Wydaje mi się, że tu czuję jeszcze inne nuty, więc może być fajnie. Zobaczymy, ja się cieszę, że po prostu mam w kolekcji. Jeżeli chodzi też, no to oczywiście razem z Fugazi od Wojtka kupiłam sobie Essential Parfum Fig Infusion i ten zapach już też miałam nawet na sobie, natomiast to jest generalnie dla mnie świeży zapach, nie do końca słodki, ja bym go nie ujęła jako słodki, to jest zdecydowanie figowy, piękny zapach, taki intensywny dosyć, ale wiecie co, on na mnie, ja go tak długo nie wyczuwam jak była Imperial, ale ja go nie wyczuwam. Bardzo widocznie jestem taka z figą, że mój nos nie do końca ją wyczuwa, dlatego że inni czują ten zapach. Ona jest wręcz taka momentami, słuchajcie,
może nie do końca ziemista, ale coś takiego trawiastego w tym jest. Bardzo ładny zapach i też moim zdaniem uniseksowy. Faceci też bez problemu go mogą nosić. Także dobra, odkładam pudełko. Kolejne zapachy to kupiłam za, powiem Wam teraz o dwóch, za tak naprawdę nie namową, ale nosiłam się z tym bardzo długo, bo na grupach sporo o tym się mówiło, ale zawsze miałam takie wrażenie, że to chyba nie będzie dla mnie. Ale jednak się zdecydowałam przynajmniej na perfumetki. I chodzi o markę Goldfield Banks i ja mam Silky Wood, ale Elixir oraz Sunset Hour. Ten Sunset Hour kochają kobiety, a ten kochają kobiety już trochę znudzone. I to by się zgadzało. Ja myślałam, że ten Sunset Hour to będzie taka świeżynka, nie do końca dla mnie. Natomiast to jest taki bardziej słodki zapach. To nie jest wyjątkowy zapach. I ja bym nie chciała mieć tego zapachu akurat całej butelki, bo uważam, że mam podobne. Dla mnie to jest taki w podobie do Alive'a zapach. Taki oczywiście skręcający, bo Alive bardziej jest drzewny. Tu jest bardziej owocowo, słodko, ale to nie jest jakieś odkrywcze. Natomiast ten jest, uważam, że odkrywczy. Nad tym się zastanawiałam, żeby kupić cały flakon, ale nie było. A tam, gdzie był strasznie drogi, a wiem, że był na flakonie, bo na flakonie kupiłam te perfumetki. Jak kupowałam perfumetkę, to był flakon, ale właśnie został wyprzedany i on był w dosyć dobrej cenie, bo to są drogie perfumy. Ten właśnie Elixir jest najdroższy. Natomiast to jest zapach drzewny, ale Jezu, ten zapach nie dosyć, że jest powalający parametrami, on jest ogoniasty, projektujący, mocny, to ten zapach to jest jakby drzewny zapach z jakimiś nutami, może nie do końca tytoniowymi, ale coś rumowego, co powoduje akurat jakaś taka alkoholowość, jakby coś doprawienie tej drzewności, co powoduje, że ja nie znam takiego drzewnego zapachu. To jest kompletnie coś innego, niż do tej pory wąchałam i dlatego on tak na mnie, takie zrobił na mnie duże wrażenie. On jest kompletnie czymś innym, niż ja do tej pory wąchałam drzewnego. Przepiękny jest zapach. Ja już zużyłam go sporo. Nie ukrywam, że troszkę pochłonęło mnie zakochanie w tym zapachu i sobie już użyłam kilka razy. Nie mam czasu na testy, bo właśnie używam swoich nowości i tak to jest. Natomiast to jest bardziej dla wszystkich, a to uważam, że jest dla kogoś, kto jest trochę znudzony i szuka drzewnych, ale wyjątkowych zapachów. Ten zapach to jest po prostu, o Jezu, naprawdę to trzeba poczuć. Ja Wam opowiem o nim więcej, ale raczej nie teraz, nie? Dobra, i słuchajcie, w ogóle zobaczcie, bo ja mam całe torby mam próbek właśnie, spowodowane tymi moimi zakupami. I to też Wam tam pokrótce. Ja w ogóle chcę, żebyście spędzili ze mną teraz ten moment, te chwile, cieszcie się razem ze mną, mam przynajmniej taką nadzieję. Teraz powiem Wam o zapachu, który kupiłam z Waszego polecenia. To jest zapach i dostałam jeszcze próbkę, dopiero teraz ogarnęłam to. To jest zapach, o którym mi pisałyście niedawno w komentarzach. Prosiłyście mnie, żebym się trochę zainteresowała marką Tkliwi Nihiliści. Mnie prosić 2 razy nie trzeba, bo ja tę markę miałam na radarze. I dostałam od nich taką kartkę też i na tej kartce jest napisane: na szczęście zapachu nie da się przesłać światłowodem. Witamy w realności. Otul się mgiełką tkliwości. To przychodzi w czymś takim. Nie ma żadnego innego opakowania, jest tylko to. No i dostajecie taką małą, że tak powiem, tutaj jeszcze coś jest napisane.
Ćwicz dystans bądź tkliwy, nie celebruj rozczarowań, nadto nie wymagaj, staraj się oczekiwać. Nie bądź uzależniony od bezradności, nie daj się przytłoczyć własnym oczekiwaniom. Nie tresuj swojego stresu, daj sobie prawo do niezrozumienia, staraj się znaleźć rzeczom ich własne miejsce. Nie schlebiaj gustom, staraj się je kształtować. Śpiesz się powoli, pośpiech upokarza. Także taka jeszcze karteczka była do tego doczepiona. Tak wygląda buteleczka. To jest pojemność według mnie 30 ml, jakaś taka nieduża. I do tego dostałam próbkę, co jest fajne. I to jest próbka chyba numer 1. A ja nie chciałam numer 1. Ja chciałam numer 2. No i widzicie, wy mi polecaliście numer 2. Ja nie chciałam numer 1. Mocne. Nie wiem, co teraz mam z tym zrobić. Nie wiem, czy to jest to samo. Płyn trochę jest inny. Ale kurczę, wy mówiliście mi o 2. Wiecie co? Muszę sprawdzić zamówienie. Muszę, bo nie będę mogła funkcjonować. No pewnie, że zamawiałam 2, słuchajcie. Także chyba nawet nie będę psikać, chociaż korci mnie. Psiknąć? Będę uważać i mogą mi nie ten. No ale dobra, psiknę. O, jest piękny. Nie, to jest to? Nie, to nie jest to. On jest bardzo ładny, ale słuchajcie, w ogóle jakie to są ciekawe zapachy. Ja jestem w ogóle w szoku. To jak taka guma, nie palona, ale taka guma od czegoś. Strasznie mechaniczny zapach, z jakimiś takimi częściami mechanicznymi, trochę mocno zaolejowanymi, takimi zabezpieczonymi. I ta guma, dziwny zapach, ale wiecie co? Biorąc pod uwagę, że człowiek momentami jest znużony, to jest ciekawe. Tu ten bardzo słabo czuć, bo ja się też boję psiknąć, bo nie chcę, żeby wiecie. Ten to jest zapach lakieru do paznokci połączony ze zmywaczem. Dokładnie dla mnie. No dobrze, zobaczymy, co to jest ta 2. No ja nie wiem, jak chcą, to im to po prostu odeślę. Słuchajcie, powiem Wam jeszcze tylko, bo dostałam już, odpisali mi z tkliwi nihiliści i powiem Wam, jak się robi interesy. Generalnie 295 zł kosztuje taki zapaszek. Oni chcieli, żebym ja po prostu odesłała, oni już mi wysyłają tę 2, którą ja zamówiłam. Ale ponieważ on jest wyjątkowy, ten zapach, on się nie będzie każdemu podobał, bo on jest właśnie taki lakier do paznokci połączony ze zmywaczem do paznokci, ale nie wiem, coś jest w nim, że po prostu pomyślałam, niech zostanie. I napisałam do nich, że jeżeli dadzą mi rabat odpowiedni, to ja zostawię ten zapach. I ten rabat dostałam. I to bardzo fajny. Także tak się robi deale. Tak się robi deale, kochani. Z tkliwi nihiliści będę miała 2 zapachy, 1 i 2. Bardzo dobrej cenie. Tak naprawdę. Kupiłam też zapachy, słuchajcie, tylko ze względu na flakon niektóre. I tam Wam powiem, zadeklaruję. W ogóle dużo Wam mam do opowiadania. Dzisiaj będzie długo. Słuchajcie, kupiłam zapach, który na grupach był rozbierany, a ja pomyślałam, że ja chyba chcę mieć flakon, nie odlewkę i chcę go kupić. I kupiłam. To jest Sphinx Parfum Pract. Tak przychodzi zapakowany, więc ja to sobie nożykiem delikatnie otworzę. To jest taki kartonik. Aha, okej. Ja zostawiam, słuchajcie, kartoniki wszystkie i było pytanie od Kasi, od Zuzi. Czy zostawiasz puste flakony? Kiedyś nie zostawiałam i uważam, że robiłam błąd, ponieważ muszę powiedzieć, że puste flakony też mają wartość i nie warto wyrzucać. Także teraz już nie wyrzucam. Ciekawe.
To jest bardzo ciekawy zapach, ale nie dla wszystkich. Oj, do testów, bo ktoś powie, że jest obleśny, ohydny. Dobra, spróbujmy ten Prakt. Czymś się tak zachwycają. Słabo strasznie. Och, Boże, to jest zielony zapach. To jest dokładnie zapach trawy świeżo skoszonej. Dokładnie. No ciekawa jestem, czy on się zmienia, bo teraz to... Dobra, psiknę sobie tu. O, teraz dobrze się psiknęło i zobaczymy. Oj, piękny. Na lato powinien być idealny. Zobaczymy, czy się będzie zmieniał, także wrócę do niego. I to jest taka dosyć chyba mała pojemność. 30 ml, no. I nie było w innej pojemności, z tego co kojarzę. Kupiłam bardzo spontanicznie też, bo na grupie mówili o tym cały czas. I kupiłam bardzo spontanicznie Estée Lauder Paradise Moon. Wszyscy tam gadali, że no, jaki to jest piękny zapach, że polecają. Ktoś tam o coś pytał i o letni jakiś zapach polećcie, czy o wiosenny, bo wiosna jest, polećcie jakiś zapach. No i ten polecali, więc myślę, dobra. I to nie było dla mnie polecenie, tylko dla kogoś innego, ale oczywiście ja, wiecie, skorzystałam, bo czytam te komentarze, co tam ludzie polecają. Przepiękny jest flakon. Przepiękny. On mi przypomina, słuchajcie, ten flakon Chloe, te butikowe. Tylko że tamten jest taki bardziej, wiecie, okrągły, a ten jest taki, ale śliczny jest. No, ten Prakt. No, kurde. Prakt się spodoba moim zdaniem każdemu. Dobra, spróbujmy ten Paradise Moon. Też najtańszy nie jest. Wcale się nie dziwię. To jest taki owocowy zapach. Słodkawy, ale jednocześnie rześki. Ja myślę, że ja zanim dojdę do w ogóle połowy, to już nie będę odróżniała żadnych zapachów, bo tego jest za dużo. Bardzo ładny zapach. Śliczny, bardzo kobiecy. Też taka na magnes zakręcana. Śliczna w ogóle jest ta buteleczka. Myślę, że no, on się wpisuje w moje gusta. Widzicie, ja tak lubię kupować w ciemno. Oczywiście najlepiej z czyjegoś polecenia. Kolejna marka to jest, słuchajcie, Nikolaj. I z Nikolaj nie zdecydowałam się na Pawlowa, bo ostatnio unikam Gourmandów, bo mam ich za dużo, uważam. Ale zdecydowałam się na Baikal Leather. I zobaczymy. Tu się to tak otwiera dziwnie. O. Trzeba zdjąć pieczęć. Trzeba zdjąć pieczęć. Słuchajcie, tak wygląda w środku. To jest właśnie też 30 ml. I zaraz zobaczymy, czy to jest skórzany zapach, czy jaki to jest zapach. Ale buteleczka jest przepiękna. Nie, no ten Prakt jest naprawdę. Oh my god. Wiedziałam, że Nikolaj zrobi na mnie wrażenie. O Jezu, on jest przepiękny. To jest skórzany zapach, ale nie tak jak myślicie. To jest totalnie inny skórzany zapach niż wszystko, co do tej pory mam. O Jezu, to jest przepiękny zapach i przede wszystkim moim zdaniem kobiecy. To jest skóra podana kobiecą. Jezu, jest przepiękny. Naprawdę. I kupiony w ciemno. Także na razie ani jednej wtopy. Prakt, bardzo ładny zapach. Teraz może Wam opowiem o pewnym doświadczeniu. A mianowicie to było moje marzenie, jak wiecie. Chciałam wszystkie miniaturki, ale zdecydowałam, że po co? To nie będzie jednak flakon. I chciałam się zdecydować na jeden bestseller. Weszłam na stronie Guerlain w bestsellery i jak zobaczyłam, jak się kupuje te zapachy u Guerlain, to stwierdziłam, że prawdopodobnie to nie będzie jedyny mój flakon. I już Wam śpieszę z tym, o co tu chodzi. Dobrze, to zdejmijmy te pieczęcie. No, muszę je przeciąć. Niestety. Inaczej się nie da.
wiecie co? To jest takie ogromne doświadczenie, Wam powiem. Dobra, tu się pięknie zdjęło, tu też powinno się pięknie zdjąć, tak. To jest niesamowite doświadczenie. Dlaczego? Ja już umazałam w ogóle to, coś na palcach miałam. Dlaczego? Otóż, zaraz Wam wszystko powiem, natomiast przepiękny, prawda? I teraz tak. Poczekajcie. Jest. Mam nadzieję, że to zobaczycie. Milion lashes. To jest przeze mnie, jest wybrana każda rzecz. Ta pieczęć, kolor tego. Wybrałam taki granatowy, wężowy. Właśnie napis. I mało tego, decydujecie o tym, jak to właśnie te rzeczy mają wyglądać. Ale mało tego, mimo wszystko dostajecie woreczek. Oprócz tego, że dostajecie 3 dodatkowe próbki, to dostajecie też próbkę tego zapachu, który wybraliście. I mimo, że spersonalizowaliście kompletnie flakon, to jeżeli Wam się ten zapach nie spodoba na podstawie próbki, którą dostajecie, to i tak możecie odesłać. No i tym też, można powiedzieć, różni się luksus od tanioszek, nie? Że jednak mimo to możemy. Ja ten zapach testowałam i to jest idealnie to, co powinnam wybrać, ponieważ to jest wanilia, po prostu najcudowniej podana. Jezu, ten zapach, ja się tak cieszę, że ja wybrałam ten zapach, że weszłam w bestsellery. Ja tu dostałam i patchouli Paris. Jest jeden zapach, którego jeszcze nie przetestowałam z tych wszystkich, które dostałam. Zaraz Wam w ogóle pokażę. Bo tak, Tobacco Honey, bardzo tytoniowy zapach z odrobiną, tylko ten miód się za bardzo nie wybija, ale no słodycz czuć. Bardzo tytoniowy, bardzo ładny. To jest Angelique Noir, to właśnie ten mój. Ja jeszcze mam Spirituous Double Vanilla, to tego jeszcze nie testowałam. Zaraz nim popsikam i powiem Wam. A to jest Patchouli Paris i też przeze mnie przetestowany. I słuchajcie, wczoraj właśnie testowałam ten Tobacco Honey, a dzisiaj mam na sobie patchouli i one są... To jest taka klasa sama w sobie, słuchajcie. I tak jak wszyscy mi na grupie mówili, że w jaki zapach nie wcelujesz, będziesz zadowolona, mam wrażenie, że tak, bo one są nieudziwnione. W ogóle one są po prostu pięknie skomponowane. O Jezu, ta wanilia jest cudowna, idealnie do mnie pasuje, wręcz odzwierciedla mnie. Ten flakon też mnie odzwierciedla, no i na dole jest też sygnowany moim kanałowym name'em. Jest przepiękna, po prostu przecudowna. A jeżeli chodzi o te Spirituous Double Vanilla, to zaraz sprawdzimy, bo faktycznie może się okazać, że będę coś miała na chcie i liście. Chciałam z Wami pogadać o tych próbkach, ale ja już gadam długo, a nie jestem jeszcze chyba w połowie, no może w połowie rozpakowania jestem, ale tak wiecie. Dobra, na drugim ręku. Ten prakt jest niezły, naprawdę to jest totalnie letni zapach, zielony, trawiasty, trawa ścięta. No i to jest taka wanilia ciastowa, bardziej niż Angelique. Angelique Noir jest wyrafinowana, jest tak skomponowana na tak bardzo elegancko. To jest już tak bardziej ciastowo. No, tak bym powiedziała, to jest bardziej wanilia ciastowa. No to się cieszę, że się zdecydowałam na Angelique. Bardzo jestem uradowana i to był strzał po prostu w ciemno.
Kolejny, słuchajcie, zapach kupiłam tylko i wyłącznie ze względu na markę. Czym się kierowałam, wybierając akurat ten zapach? Ano tym, że ponoć jest najpopularniejszy z tej marki, a chodzi o markę Comme des Garçons. Comme des Garçons. I to jest bodajże numer 1 po prostu. Tak się zapach nazywa, już ja to staram się otworzyć. Też tak się staram otwierać, żeby tych folijek, wiecie, żeby tego po prostu nie niszczyć, bo uważam, że szkoda. Fajnie, żeby to w miarę jakoś było zachowane. Oczywiście nie zawsze się da, ale jak się da, no to wiecie. I to kupiłam sobie, zamówiłam właśnie z Mood Scent Bar też. Także kolejne dostałam 5 próbek. Próbek mam, a mam. O, to coś takiego jest. Czekajcie. Coś takiego. Aha. Każdy wymyśla sobie swój sposób podania, ale tu będzie jeden zapach, który myślę, że doświadczenie rozpakowywania go to będzie jakiś totalny kosmos. O, i tak wygląda flakonik. Bardzo taki prosty. Ja nie wiem, on nie będzie stał raczej. Tak, on jest do położenia. No i zobaczmy. Tu nawet nie ma nazwy tego zapachu, ale z tego co widziałam, to jest po prostu number one. I to jest hiszpańska marka. Dobra. Ale to niszowo brzmi. Słuchajcie, tu jest wszystko. Nawet pestki słonecznika, takie już połuskane czuję. Takie lekko wyschnięte. Teraz jakby, wiecie, ja już nie wiem co czuję, ale może delikatną słodycz. Zaraz będę nagrywała film, co wyciągam na miesiąc. I myślę, że te perfumy tam wylądują. No, bardzo ciekawe są. Bardzo. No, trzeba testować, słuchajcie, bo to nie jest takie proste. Dalej otworzę zapach. To jest jeden z nielicznych zapachów, który testowałam. A chodzi o Nishane Tempfluo. To jest zapach, który testowałam. I tą próbkę dostałam od Julii. Julia mówi, że kompletnie jej się nie podoba, a ja muszę powiedzieć, że to nie była spontaniczna decyzja, bo po prostu się zastanawiałam, czy ja ciągle o nim myślę, czy nie myślę, czy jak to jest. I się okazało, że wracałam do tej próbki kilkukrotnie i jednak bardzo mi się spodobał i stwierdziłam, że dobra Marta, to kupimy. Wy już u mnie na kanale widzieliście, jak ten Nishane się otwiera. Tu jest zawsze taka kartka. Tak to wygląda. No i ten zapach mi się podoba bardzo. I też o nim z czasem Wam opowiem. A jak chcecie go spróbować, to po prostu do mnie napiszcie. On jest słodki. Ale o Jezu. Słuchajcie. Ja czuję jakąś taką materiałowość, ale też słodkie owoce. A już tak, jak on się układa na skórze, o Jezu, nie żałuję, po prostu, no nie żałuję, no co za piękny jest po prostu ten zapach. Jezus Marysieńku. No nie uwierzycie, jak to w ogóle pachnie, to jest jeszcze lepsze niż z próbki? Nie, no to jest kosmos. I też poopowiadam Wam, teraz nie będę się wdawała, ale jest strasznie silny, mocno daje w nos, jest też bardzo trwały. Od czego by tu jeszcze zacząć? Dobrze, może od tego. Nigdy Wam o tym nie mówiłam, ale kiedyś oglądałam olfaktorię. Nie lubiłam jej, ale lubiłam, jak opowiadała o zapachach. I ona kiedyś powiedziała, bardzo lubiła markę The Different Company. I zawsze mówiła, że Sublime Bolkis to jest najciekawszy i najpiękniejszy zapach. Oprócz tego bestseller tej marki. I ponieważ też chciałam mieć zawsze The Different Company, zawsze chciałam, akurat The Different Company zawsze chciałam, chociaż nigdy Wam nie mówiłam i powiem Wam, że nie wiem dlaczego, na grupie się w ogóle o tej marce nie mówi, tak jakby przestała istnieć.
A ona też była na tych targach właśnie w Mediolanie, ta marka. O tej marce się w ogóle nie mówi i tak jakby nie robi się jej rozbiórek, no nic, więc ja pomyślałam, że dobrze, jak nikt nie chce, to ja. No i tu mamy nawet do przelewania, widzicie, bo to są do uzupełniające, jest tu też, żeby trzymać chyba go w tym, albo nie wiem, w każdym razie, dobra, zostawiam to piękne opakowanie tu. No i mam 100 ml i to też jest taki magnesowy. No i zobaczmy, jak to pachnie. Świeży. Wydaje mi się, że musiałabym, ten prakt czuję wszędzie. Słuchajcie, nie mam rąk, żeby to zrobić, ale wydaje mi się, że niektóre na skórze zyskują. No coś mi to przypomina, w sensie nie, że taki zapach czułam, ale coś mi to przypomina. No, jest ładny. Jest trochę w podobie zbudowany. No może jednak nie, bo bardziej zielony. Ale on się zmienia. Widać, że przekształca się. Ten prakt nie, cały czas jest tą trawą skoszoną, tylko tak się ułagodził, jest taki przepiękny, wręcz taki aż, no strasznie letni zapach, a to, no to się będzie chyba zmieniało. Także no co, zostały nam 3 zapachy. Zacznę z tych wszystkich tańszego zapachu. No nie wiem, dobra. Zacznę od tańszego zapachu. Najdroższy w ogóle zapach zostawię na koniec, a zapach, który ma dać ogromne wrażenie otwierania tego zaraz po tym. Słuchajcie, to jest zapach, który kupiłam ze względu na flakon. Ale na grupie też mówiono, że bardzo dobra jakość, że fajne zapachy, noszalne. Jak będzie, nie wiem. Chodzi o The House of Wood, a ja mam zapach Never Ending. No i otwieramy to. No i tu się otwiera. Zobaczmy. I to jest jajo. Nie wiem, czy te jaja znacie, ale jajo to jest jajo. I żeby było śmieszniej, ja nie wiedziałam, że ono jest takie płaskie. Żeby było śmieszniej, to tu jest płyn, a to jest korek. Ale stawiamy tak i to wygląda niesamowicie. Strasznie ciężki. I zobaczmy, jak to pachnie. Te jajo. To jest w ogóle made in Italy. No, letni zapach. Na razie nie wiem, co mam powiedzieć. Za dużo mam zapachów, słuchajcie. Za dużo już czuję, już nie jestem w stanie się skupić, ale totalnie nieinwazyjne. A wygląda... Ja muszę mówić, jak to wygląda? Chyba pięknie. Czas na Unum i Filippo Socinelli. To jest takie kartonowe. Szkoda mi w ogóle to rozrywać, szkoda mi to w jakikolwiek sposób obcinać, ale to będzie w mojej kolekcji. To też ze względu kupione oczywiście na to, jaki flakon tu jest. Nie wiem, czy znacie Filippo Socinelliego. Dostałam nożyczki, bardzo ciężkie, metalowe, nawet zabezpieczone gumą. Nie wiem, czy wiecie, jaki jest Filippo Socinelli, ale to, co on tworzy, to jest magia. I ja kupiłam flakon, który najbardziej mi się spodobał, a nie mam zielonego pojęcia, jak będzie pachniał. Zielonego, słuchajcie. Nożyczki są w pewnym celu. I to jest flakon. Czy Wy to widzicie? Tak wygląda z boku. I ja się do tego mam dokoptować. I niby tymi nożyczkami
mam to przeciąć, ale przecież mi będzie szkoda, bo to jest zgrzane. To jest zgrzane tak, żeby to się trzymało tego flakonu. A w ogóle jeszcze Wam pokażę, bo to jest taka kartka. I tu pokazuję, jak mam to zdjąć, że mam tu przeciąć. No i dobra, i muszę to jakoś tutaj przeciąć. Bo o co tu chodzi? Ta skóra ma tu dalej zostać, ale trzeba tak to przeciąć, żebym mogła dobrać się do korka, zdjąć korek i dobrać się do perfum. Staram się Wam to pokazywać, ale bardzo dobre nożyczki w ogóle. Się śmiałam, że jakąś prowizorkę dadzą, to normalnie takie stare, wręcz metalowe nożyczki. Genialne. No i dobra, i teraz powinnam to zdjąć. Widzicie? Nie, no po prostu to jest przeżycie. Tutaj chyba głównie za to płacimy. Zapach to jest w ogóle Ne il giorno nell'ora. Ja pierdziu. Dlaczego Wy tego nie czujecie? Jezus Maryjo. To pachnie wszystkim tym, co tu widzicie. Ubraniem, taką skórą, motocyklem. Jezu, jakie to jest doświadczenie, jakie to jest... Nie, Jezu. Słuchajcie, to jest cudowne. To jest warte każdych pieniędzy. Naprawdę, to jest warte każdych pieniędzy. Jezu. A to musicie przyznać. Widzieliście kiedyś coś takiego? Kupilibyście tylko, ale ogólnie Wam powiem, że zapach jest dla kogoś, kto jest znudzony, to jest coś niesamowitego. Mówię teraz o zapachu. A teraz ostatni zapach, najdroższy. Clive Christian. Dostawałam próbki Clive'a, ale nie kupiłam tego, co testowałam. Dlatego, że kupiłam to, co jest na YouTubie zagranicznym opisywano jako signature scent marki. Jako coś, co reprezentuje tę markę. I to jest number one. W ogóle też podoba mi się te takie nazewnictwo number one, number two. Spoko. Ok, to jak książka. I takie coś, Boże. I takie złote cudo. Tylko zobaczymy, czy to jest zapachowe cudo. Strasznie ciężkie. Ale to w ogóle nie jest udziwniony. No też już ciężko mi mówić. Bardzo noszalny zapach. Moim zdaniem bardzo noszalny zapach. Kochani, co ja mogę Wam powiedzieć? Mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że wiem, że tu jest grubo. Wiem, że niektórzy mogą być przerażeni, ale nie przerażajcie się, ja Was bardzo o to proszę. To jest po prostu takie spełnienie moich marzeń. Jeżeli chodzi o te próbki, ja mam na tapecie teraz Agnieszki próbki. Z czasem pewnie coś tu potestuję i Wam jeszcze o nich powiem. Dostałam też takie totalne zwyklaczki typu Paradise Garden od Label. To jest chyba z tamtego roku, jeżeli się nie mylę. W ogóle zaraz powącham. Ja już przestaję te szampole śledzić, bo już one mnie nudzą. Bardzo słodki zapach. Ja się nie dziwię, że ludzie je lubią, ale na mnie są nietrwałe. No, taki słodziak bardzo, tropikalny. W ogóle buteleczka też jest piękna. No, gdyby on był na mnie trwały, akurat ta wersja, to może chociaż na jednego żampola bym się skusiła. Nie, no, Wy sobie nie wyobrażacie, jak to pachnie.
To jest najbardziej wyjątkowy zapach w całej mojej kolekcji i nie mówię tutaj tylko o flakonie. Naprawdę, coś niesamowitego. Dobra, słuchajcie. Czy ja jestem szczęśliwa? No jestem, nie bylibyście na moim miejscu. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli chcecie jakiś z tych zapachów poznać. One wylądują na liście i będziecie mogli sobie zamówić jakieś próbki. Ja powiem szczerze, że tyle, co teraz się przelewałam, narobiłam odlewek, to musiałam dokupić kupę opakowań, bo po prostu wszystko poszło, ale bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że jest taki odzew, że tak chcecie ze mną. Mam wrażenie, że po prostu fajny łapiemy vibe i że ta miłość do tych zapachów po prostu ogromnie w nas rośnie. Ja jestem wdzięczna za to, że ja mogę dzięki YouTube'owi, dzięki Wam też kupić takie zapachy, że mogę budować tą kolekcję dokładnie tak, jak chcę. Dzięki, kochani. Oczywiście film w niedzielę. Zapraszam na niego, bo tam rozdanie będzie zapachów i zapraszam jak zwykle do kontaktu ze mną i dziękuję Wam, że ze mną jesteście. Buzieczki. Pa!